Żyjemy w świecie, w którym słuchajcie, od szczeniaka, od lat dziecinnych wbijają nam do głowy, że trzeba być lepszym od innych. Konkurować, walczyć, zdobywać rynek, wygrywać. Jak nie wygrywamy, to jesteśmy gorsi. Ale czy tak naprawdę tak musi wyglądać to nasze życie? Czy można prowadzić biznes uczciwie? Czy można być prawdziwym pracownikiem, etatowym nawet i pracować naprawdę etycznie, uczciwie, a nie olewać swoją robotę? Czy można budować dochód poprzez współpracę zamiast konkurencji? A może największą przewagą XXI wieku, w który żeśmy weszli, stanie się właśnie zaufanie, etyka i wspólnota, współpraca. Cześć kochani, jak zwykle witam Was bardzo serdecznie, Janusz Dąbrowski na kanale Barwy Zdrowia. Takim wstępem witam oczywiście stałego bywalca Rafała Stachyrę. Witam Cię, Rafał, bardzo serdecznie. I kochani, dzisiaj właśnie o tych wszystkich sprawach, o tym, czy musimy się zderzać, walczyć, wydzierać sobie, bo za mało jest kobiet, za mało jest mężczyzn, wiecie o co chodzi, za mało jest złota, za mało jest wody, za mało jest surowców, za mało jest ropy, tego, siamtego, wamtego, lądów, to musimy innym zabrać. Czy na tym rzecz po prostu polega? I z Rafałem chcę dzisiaj porozmawiać, umówiliśmy się, dlatego że on od wielu lat szuka odpowiedzi nie tylko w książkach, w swoich badaniach naukowych, ciekawą pracę napisał w ogóle bardzo obszerną, ale szuka odpowiedzi na pytania o naszą psychikę, o to, jak my się zachowujemy względem siebie, również w tej pogoni za materią. Szuka odpowiedzi podczas swoich podróży, obserwacji natury, spotkań z ludźmi. I Rafał, od razu przechodzę do rzeczy. Napisałeś przeciekawą książkę, reklamuję ją znowu. Dla Janusza Dąbrowskiego jesteś światłem dla ludzi, jak niesamowicie przyjemnie to brzmi. Książka Naturalny Świat. Jak widzicie, nie ma tytułu na okładce, jest tytuł tylko na grzbiecie. Jest to taka wizja, już robiliśmy wywiady, rozmowy na ten temat. Jest to wizja takiego pozornie nierealnego świata, ale o którym każdy z nas marzy. Wizja takiego raju, gdzie nie musimy się żreć, nie musimy się hejtować, nie musimy sobie wyrywać, nie musimy sobie złorzeczyć. Rafał, ta twoja książka Naturalny Świat to nie jest jakiś taki zwykły sobie po prostu poradnik. To jest wizja zupełnie innego świata, który ty widzisz i do którego wielu z nas tęskni, tak prawdę mówiąc, nie zdając sobie do końca sprawy. I posłuchaj, to jest świat, w którym ludzie żyją spokojniej, po prostu uczciwie, w prawdzie, gdzie powrócili do samych siebie, gdzie współpracują i odnajdują w tym ogromny sens. I powiedz mi tak krótko, bo to będzie wstęp jakby do dalszej naszej rozmowy, jak narodziła się potrzeba napisania takiej właśnie książki? Wiem, że bardzo długo ją pisałeś. Witam na wstępie Ciebie, Januszu. Dziękuję pięknie za Twoje zaproszenie na ten kanał. Witam również Was. Nieraz czytam komentarze, również pod tymi filmami, które miały miejsce wcześniej, i powiem do Was wszystkich taką rzecz, że jesteście fantastycznymi widzami. Cieszę się, że tu jestem, że mogę do Was przemawiać. Postaram się powiedzieć do Was coś pięknego, co będzie pochodziło z mojego serca. Odpowiadając na to Twoje pytanie, Janusz, jaka była ta moja wizja i motywacja do pisania książki? Ja pisałem ją bardzo długo, bo 5 lat, aczkolwiek myślałem o niej całe życie, Mhm. ale przez dużą część życia nie miałem na swojej drodze życiowej ludzi, którzy podzielaliby moje poglądy. I gdy od pewnego czasu zacząłem spotykać coraz więcej fantastycznych ludzi, stwierdziłem, że to, co myślę o świecie, ma szansę wydać dobre plony w postaci tego, że trafi to do serc i umysłów ludzi. Pierwsze
pierwszych ludzi spotkałem około 6-7 lat temu, związanych z holistycznym zdrowiem, naturalną przestrzenią czy świadomym rozwojem. Od 5 lat tą książkę zacząłem pisać, skończyłem ją w tym roku. W tym roku również została wydana. Wiele różnych poprawek poczyniłem, bo te rozdziały niosą za sobą wyjątkowe przesłanie, głębie. Są to fragmenty, które są bardzo uniwersalne i chciałem po prostu, aby ten świat był innym miejscem, miejscem, gdzie człowiek spotyka się z przyrodą, gdzie dobre emocje oraz te wysokie wibracje są najwyższym dobrem, gdzie człowiek przede wszystkim żyje na świecie po to, aby było lekko, łatwo i przyjemnie, aby się cieszyć, doświadczać, przede wszystkim stwarzać. Przede wszystkim podstawą tego szczęśliwego życia jest odpowiedni mindset, nastawienie, Mhm. to aby zaprogramować siebie na to, że to wszystko, co tutaj robimy, jest przyjemnością. Powinno nam to stwarzać jak najwięcej pozytywnych doświadczeń. Jeśli takie nasze życie będzie, to każda kolejna rzecz, element na naszej drodze życiowej będzie fantastycznym doświadczeniem dla nas. Jasne. Ale teraz w takim układzie, bo całe opisanie, no ja piszę też, to wiem o co chodzi, że to jest szalony proces, jest to często mordęga. I ja się nie dziwię, że 5 lat tę książkę pisałeś. Ja te swoje 20 parę tytułów pisałem w przeciągu 20 paru lat. Czasami bywało tak, że to było, słuchajcie, naprawdę kilka lat tworzyło się. W ogóle zbieranie tej wiedzy, szalonej wiedzy i tak dalej, ustawianie gdzieś w głowie. Ja kojarzę sobie, tutaj będzie taka pewna metafora, jak Bóg stworzył świat, nie tylko Ziemię, ale wszechświat cały, czyli jest gdzieś tam w Biblii jest powiedziane, że na początku był chaos. I u nas chaos się kojarzy z takim, wiecie, bezhołowiem, z takim, przepraszam, po włosku powiem, żeby to ładniej zabrzmiało, delikatnie, bordello, taki nie wiadomo i co, totalna katastrofa i tak dalej, i tak dalej. I później wyłonił się boski świat, kiedy Bóg powiedział amen, czyli niech się staje. I w tym sensie z greckiego chaos to wcale nie jest ten chaos po polsku, ten to teraz powiem po polsku, burdel, to nie wiadomo co, ta katastrofa jakaś powiedzmy i tak dalej, wprost przeciwnie. To jest stan twórczego oczekiwania, to jest układanie, to jest taki brainstorming, burza mózgu, czy burza mózgów i tak dalej, układanie sobie planów, projektowanie i dopiero jak już wszystko jest opracowane, sprawdzam, czy wszystko to ma działać. Ta boska inteligencja mówi tak, amen, niech się staje. Klik, wciskamy, tak jak nasza audycja, nagranie. Rafał, to co? Nagrywamy. Klik i nagrywamy ewentualnie. A więc to jest to, przygotowanie. Ale dobrze, ale też Rafał, od wielu lat poznajesz ludzi, obserwujesz ludzi, rozmawiasz z wieloma ludźmi. Są to swego rodzaju takie badania naukowe. Odwiedziłeś setki miejsc, rozmawiałeś naprawdę z tysiącami ludzi. I co zaskoczyło Cię najbardziej podczas tych poszukiwań? Bo ja mam wrażenie, że dzisiaj ogromna większość z nas goni za materią, fascynujemy się wynalazkami, tymi gadżetami, tym wszystkim, co nam ułatwia życie. I ja kiedyś znalazłem takie zdanie, które przywłaszczyłem sobie, tak prawdę mówiąc, i teraz nieraz powtarzam. Dobrze, wszystko to, te wszystkie gadżety, rozwój tych autostrad, na przykład w Polsce kapitalnie się jeździ dzisiaj, w porównaniu do tego, co było 20 lat temu, to ho i tak dalej. Wszystko to nam ułatwia życie,
tylko jest zasadnicze pytanie, czy to życie nam te gadżety ulepszają? A więc oddalamy się od natury, Rafale, bardziej fizycznie, bardziej psychicznie. Co na ten temat możesz powiedzieć? Tu zadałeś bardzo głębokie, wielowątkowe pytanie. Postaram się na nie odpowiedzieć. Zacznijmy od tego, jeżdżąc w te miejsca, to było 200 miejsc, gdzie wykonałem 20 000 zdjęć, przeprowadziłem setki rozmów, dokonałem tysięcy obserwacji i to są obserwacje zarówno związane z tym, jak działa cały naturalny ekosystem, na przykład naturalne siedlisko, gospodarstwo, miejsce, gdzie człowiek żyje głęboko związany z naturą, z tym światem, który jest wokół nas. Z drugiej strony, każda innowacja, nawet ta najdrobniejsza, jest elementem większej całości i bez tych innowacji nie Mhm. byłoby tej całości, ale z drugiej strony bez tej wizji, która została wyznaczona przez tych ludzi, te innowacje by nie nastąpiły, bo one przychodziły z czasem. To jest tak, że przypomniały mi się takie doświadczenia, które niejednokrotnie robią uczniowie oraz uczennice szkół podstawowych, gdzie patrzą, jak coś działa, jak coś wygląda, są różne takie doświadczenia, które odbywają się w domu, i ci ludzie zachowali bardzo często umysł badacza, poszukiwacza, innowatora, Mhm. który na swojej ziemi dokonuje fascynujących doświadczeń Mhm. i, to, i Odkryć. tak, odkryć doświadczeń, i co najciekawsze i najbardziej interesujące, niejednokrotnie są to przełomowe rzeczy, które czynią ten świat lepszym miejscem do życia. Więc nie trzeba czekać 10, 20, 50, 100 czy 200 lat na statki kosmiczne, czy Mhm. na energię, która będzie produkowała na przykład bezpłatną energię elektryczną. Tylko to jest istotne, że te wszystkie elementy szczęśliwego życia są wkoło nas i one są od wieków. Tak jak mamy światło słoneczne, Tak. powietrze, pożywienie, wodę, ziemię. To wszystko jest od wieków i ten przełom w ludzkości nastąpi, gdy przestaniemy, kolokwialnie mówiąc, gonić za tym, za czym teraz ludzie gonią, a uświadomimy sobie, że wszystkie elementy potrzebne zarówno do zdrowego życia, szczęśliwego życia, spełnionego życia, życia na najwyższym poziomie, są już od wieków wokół nas, i my jako ludzie warto, abyśmy nauczyli się z tego wszystkiego korzystać, czerpać mądrość, a przede wszystkim szczęśliwe życie, które jest fundamentem. Takim kamieniem węgielnym tego szczęśliwego życia jest wolność. Na tej wolności warto, abyśmy oparli miłość, a ta miłość prowadzi nas do głębokiego połączenia z naturą. Wtedy zaczynamy jednoczyć się z naturą, dlatego, bo ją czujemy, ją kochamy. Jest ona dla nas istotnym elementem życia, a nie na przykład dlatego, że tak wypada, czy ktoś tak kazał, czy że wierzymy w jakąś apokalipsę, czy tam innego rodzaju zjawiska destrukcyjne. Koniec świata. Oznacza tylko początek nowego świata. Przepraszam za wtręt. Tak, tak, tak. Tutaj przede wszystkim warto wyzbyć się tego strachu i podążać odważnie w kierunku nowego świata,
który jest fantastycznym miejscem do życia. O, kochani, coś tam, o, już jesteśmy. O, udało się. No, widzicie, to są takie technikalia po prostu, ale tylko które świadczą o tym, w jakim świecie my żyjemy. Rafał, tak, i teraz słuchaj, a więc to jest to, co powiedziałeś, to z czym ja tam się po prostu wtrącałem, to jest przyczynek do tego właściwego naszego tematu. Bo żyjemy na Ziemi, która jest planetą materii. I my mamy na tej planecie równoważyć ducha z materią, bo jesteśmy istotami duchowymi, obleczonymi w ciała. Oczywiście nie musicie, kochani, tego, nas oglądający, wysłuchujący, tego przyjmować. Ja bardzo często na moich wykładach, czy nawet w tych audycjach mówię, dzisiaj zapomniałem, to teraz mówię, że słuchajcie, możecie to, co my mówimy, co ja mówię, co mówi Rafał, możecie przyjąć w 100%, nawet w 200%, możecie w 100% to wszystko wyrzucić, powiedzieć, że mówimy bzdury, macie być wolnymi ludźmi. Możecie przyjąć to, co sobie chcecie. A więc dlatego ja mówię, że jesteśmy istotami duchowymi, boskimi, które zeszły na tą naszą planetę. Jeszcze raz powtarzam, to jest według mnie. Mam nadzieję, że Rafał się zgodzi. I my tutaj mamy równoważyć ducha z materią, czyli stoimy na śliskiej belce podpartej i jeżeli zejdziemy za bardzo w tą tak zwaną duchowość, a zapomnimy o naszych skafanderkach kosmicznych, pojazdach, to się suniemy w niebyt. Jeżeli pójdziemy w świat tylko materii, to znowu jest niebezpieczeństwo, a więc cały czas trzeba to wszystko równoważyć, być w takim boskim ekwilibrium, boskiej równowadze. I teraz, ponieważ żyjemy na planecie materii, to chodzi nam przede wszystkim o cash, o kasę, o zarabianie, jak najwięcej. Więc dobra, mam pomysł, sam z siebie mam pomysł oczywiście, jestem inteligentny, zakładam swoje własne przedsiębiorstwo, ale muszę zatrudnić ludzi i wyżyłuję tych ludzi do cna. Kiedyś żeśmy uwolnili, znaczy jako ludzkość pewnych ludzi, tych powiedzmy robotników rolnych, czyli chłopów pańszczyźnianych i tak dalej, przerzuciliśmy ich do miast, powstały pierwsze maszyny i zaczął się bunt przeciwko maszynom, na przykład powstanie Neda Ladda w Manchester, na przykład w Wielkiej Brytanii, gdzie bunt tkaczy, bo maszyny odbierały pracę, ale to był powiedzmy jakiś postęp. Dobrze. I teraz słuchajcie, jak my dzisiaj walczymy o ten nasz cash? Mamy dzisiaj nowoczesne niewolnictwo. Mamy przedsiębiorstwa, wyznaczają nam powiedzmy ileś tam kasy, mamy karty bankomatowe, jest to rodzaj niewolnictwa. Gotówka w garści czyni nas wolnymi, załóżmy. To jest szerszy temat oczywiście. I teraz pytanie jest w takim razie do ciebie, Rafale, bo ty przez lata działałeś w marketingu, w biznesie. Pamiętam twoje wspomnienia, kiedy ty mówiłeś, jak jako taki kilkunastolatek roznosiłeś ulotki, tysiące sztuk w ciągu dnia i potrafiłeś w ciągu miesiąca zarobić kilkanaście tysięcy złotych. I większość ludzi dzisiaj uważa, żeby dobrze zarabiać, to trzeba przede wszystkim walczyć z konkurencją, trzeba wyżyłować swoich własnych pracowników, trzeba być po prostu agresywnym, trzeba zdobywać klientów. I są różne oczywiście biznesy, jest tak zwany biznes tradycyjny, jest tak zwany network marketing, MLM, multilevel marketing. Ja jestem tego absolutnym, zdecydowanym fanem, kocham to, sam robię, akurat działam w tej dziedzinie, ale wiem też, jak można, przepraszam, spieprzyć najpiękniejszą nawet ideę, bo pojawiają się w różnych i tradycyjnych biznesach i tych nietradycyjnych ludzie, którym odbija po prostu nie pieniądz, bo pieniądz nie jest ani dobry, ani zły, to jest tylko energia, narzędzie, zależy jakie wykorzystamy i tym ludziom odbija, czyli pieniądz, który już zaczynają zarabiać coraz większy, według mnie pokazuje, co w nich tak naprawdę, mówiąc, działa. Dobrze. I teraz w takim razie przechodzę do rzeczy. Rafale, czy naprawdę nie ma innej drogi, tylko faktycznie mamy odebrać, zabrać, zniszczyć konkurencję i tak dalej? Czy można budować biznes oparty o zaufanie, o wzajemnym wspieraniu się, o łączeniu się nawet pozornym konkurencji
ze sobą, na przykład gabinety kosmetyczne, 10 gabinetów w jakiejś miejscowości walczą. A dlaczego nie mogłyby sobie pomagać wzajemnie, uzupełniać się? Jedna robi paznokietki, druga robi buźki i tak dalej, ale nie będzie współpracować. Rafał, to był mój bardzo długi, przydługi bardzo wstęp. Co ty na ten temat myślisz? Agresja czy też współpraca? Zacznę od tematu, który poruszyłeś, związany z moją przyszłością. Mhm. I są takie trzy pułapki tego świata, w którym żyjemy. Pierwszą pułapką jest bieda. Ja też kiedyś tej biedy doświadczyłem. I to jest pułapka, ponieważ jeśli nie mamy tyle pieniędzy, ile do życia potrzebujemy, aby opłacić wszystkie rzeczy, godnie żyć, wtedy człowiek chwyta się każdej pracy. Jest w stanie zrobić wiele, aby zarobić pieniądze, które w idealnym świecie zupełnie nie są potrzebne do życia, ale w tym świecie realia wyglądają tak, że idąc do lasu, nie ma tam pięknych jabłoni, grusz czy śliwek, tylko są monokultury. Chociażby człowiek te pieniądze, które zarabia, wydaje na pożywieniach, no chyba, że jest samowystarczalny, ale ja na przykład urodziłem się w mieście i nie byłem. I, i ta pułapka biedy związana jest z tym, że jesteśmy w stanie podjąć każdą pracę, też to są niejednokrotnie prace poniżej naszych kompetencji oraz zarobku, który moglibyśmy uznać za godny. Ja na przykład nosiłem ulotki, zbierałem złom, puszki, grabiłem liście, różne prace najniższego szczebla wykonywałem. I dopiero gdy zacząłem z tej biedy wychodzić, ja mogłem sobie pozwolić na wyższy standard pracy. Drugą taką pułapką jest pewne zapętlenie, i to zapętlenie jest związane z tym, że załóżmy teraz, że już z tej biedy wyszliśmy, ale mamy taki tryb pracy i pracujemy, mamy tych pieniędzy coraz więcej i nie zastanawiamy się właściwie, po co pracujemy, do czego tych pieniędzy potrzebujemy i tak dalej. I o ile w latach 90., początki 2000 dużo ludzi żyło w sposób skromny, ci ludzie nie mieli wielu rzeczy z perspektywy tego, co mamy obecnie. Więc Mhm. wtedy był ten etap biedy. Teraz dużo ludzi ma bardzo dużą ilość dóbr, ale pojawiła się taka iluzja, bardzo często jest to tak zwana iluzja dochodu pasywnego, który de facto nie jest tym dochodem pasywnym. Bardzo modne od około 15-20 lat stało się skupowanie różnych działek, nieruchomości i wygląda to tak, że ludzie pracują 5 lat, chociaż pracują to jest delikatne słowo, niejednokrotnie się zacharowywują, aby zarobić na mieszkania i później jak już to mieszkanie mają, to się nie cieszą, tylko pracują na kolejne mieszkanie. Mhm. Jedni w ciągu 5 lat zarobią na jedną kawalerkę, inni w ciągu 20, inni 40. To teraz nie jest istotne, ale najistotniejsze to jest to, że ludzie całe swoje życie podporządkowywują pewnym nieruchomościom, na które pracują. I też, żebyśmy się tutaj zrozumieli wszyscy, nie ma w tym nic złego w Tak, znaczeniu oczywiste. takim, że wszystko jest dla ludzi, tak jak jedni ludzie lubią sobie pójść do sklepu, kupić owoc, warzywo,
ktoś inny chce pojechać na wyprawę dookoła świata, a ktoś inny znalazł sobie taki sposób na życie jak zakup kawalerek. Tylko wyzwanie polega na Na tym, wynajem po prostu. jeśli stawiamy to na pierwszym miejscu i naszym głównym celem życia jest ciągły na przykład zakup kolejnych nieruchomości. Wtedy to jest tak, że zatracamy tą przyjemność z życia i wpadamy w pewien mechanizm. I Mhm. to jest ta druga pułapka, o której warto wspomnieć. A trzecia pułapka, ona dotyczy zdecydowanej większości Polaków, ale też ludzi na świecie. Jest związana z tym, że to, co robimy, zazwyczaj nie jest to związane z pozytywnymi emocjami, które za tym Aha. idą. Ja jestem pisarzem. Ostatnio wydałem piękną książkę, więc można powiedzieć, że jestem początkującym pisarzem, czy tam młodym pisarzem, zależy jak to określać, ale mi napisanie takiej książki sprawiło bardzo dużo radości, pozytywnych emocji, odczuć, wrażeń. I jest to też pewnego rodzaju dochód pasywny w tym rozumieniu, że tą książkę napisałem raz i do końca życia, jak ją będę sprzedawać jako twórca, będę miał z tego dochód. Ale nie chcę teraz mówić o tym dochodzie pasywnym, ale o tak zwanej radości z życia. I to jest taki element mojego życia związany z życiem zawodowym, na którym ja zarabiam. Mam tutaj 100% satysfakcji z tego, że robię tą, a nie inną rzecz. I stworzyłem takie trzy wyznaczniki pracy, która jest właściwa, jest pracą marzeń, jest czymś, co warto, abyśmy robili, zagłębili się w to, podążali w tym kierunku. Pierwszym takim wyznacznikiem jest to, że praca, którą wykonujemy, sprawia nam przyjemność i wiąże się z gigantycznymi pozytywnymi emocjami. Ja podczas pisania książek takie emocje mam, bo tworzę wspaniały świat, ale ktoś inny zajmuje się rękodziełem, przetwarzaniem naturalnych owoców, warzyw, ktoś inny na przykład te terapiami, które są prozdrowotne, tych rzeczy jest bardzo, bardzo dużo. Moglibyśmy wymieniać, no ale to wszystko łączy, ta nasza pasja sprawia to nam przyjemność. Drugim takim wyznacznikiem jest to, że to, co robimy, służy innym. Może służyć ludziom, zwierzętom, roślinom, O planecie, to przyszłym właśnie pokoleniom. chodziło. A trzecim takim wyznacznikiem jest to, że mamy za to uczciwe wynagrodzenie. Wynagrodzenie, które jest godne, które zapewnia nam życie w szczęściu i radości, bo każda czynność, rzecz, myśl, wszystko, co wykonujemy, tam zostawiamy ładunek energetyczny. Warto, aby ten ładunek był na jak najwyższym poziomie, ale żeby taki ładunek był w tych rzeczach, warto, abyśmy mieli za to godziwe wynagrodzenie. I to jest taka triada, o której mówię, czyli aby nam to sprawiało przyjemność, żeby inni mieli z tego korzyść, ale także, żeby ta równowaga pomiędzy tym, co dajemy, a tym, otrzymujemy, była. Odpowiadając na dalszy ciąg tego Twojego pytania, czy możliwy jest świat bez rywalizacji, bez negatywnych emocji, energii i tego wszystkiego, co mówiłeś? No jeśli zadasz tak pytanie, no to odpowiedź jest tylko jedna, czy jest możliwy. Więc jeśli zadamy pytanie w nieco inny sposób, Mhm. w jakim stopniu, czy jakie jest prawdopodobieństwo, że to jest możliwe, zależy to od naszego punktu, w jakim jesteśmy w życiu. Bo ja na przykład z tego punktu powiedziałbym, że mało tego, że jest to możliwe, to ja tak staram się w bardzo dużym procencie żyć, ale gdyby ktoś mnie o to zapytał
15 czy 20 lat temu, bym powiedział, że to jest niemożliwe Mhm. i bym traktował takie stwierdzenie jako coś bardziej science fiction niż Gwiezdne Wojny, czy bardziej fantazy niż Władca Pierścieni, bym powiedział, ale słuchaj, jak to możliwe, jak ja tutaj mogę wybrać, że będę piekarzem, murarzem, budowlańcem i tam bym wymienił różne zawody, a żadnego z tych zawodów mogę nie czuć, Mhm. bo ktoś mi przedstawia takie, a nie inne rozwiązania. Więc pytanie zadałeś z jednej strony bardzo proste i ktoś mógłby na nie odpowiedzieć krótko, jasno i na temat, ale z drugiej strony jest ono niezwykle złożone, niż zależy od stopnia świadomości nas wszystkich, a każdy z nas ma zupełnie różny ten poziom świadomości. Nie jest to też działanie statystyczne czy matematyczne. Nie można policzyć mediany czy mody, bo świadomość jest czymś niesłychanie złożonym. I powiedziałbym w ten sposób. Pisząc książki, odkryłem, że głównym celem życia człowieka jest kontynuowanie dzieła stworzenia. Co ciekawe, każdy człowiek ma ten Mhm. jeden cel, ale każdy z nas realizuje go na zupełnie inny, odmienny od siebie sposób. Czasem też te nasze zawody mogą stać do siebie w takiej pozornej opozycji. Na czym to polega? Ktoś może zajmować się budową naturalnych domów i zajmuje się tworzeniem. Ktoś inny może zajmować się rozbiórką tego, co z różnych tych czy innych powodów, względów zaistniało, ale dalsza egzystencja tego nie ma sensu. Przykładem są budynki, gdzie zawarte są szkodliwe substancje. Zależy, jak na to spojrzymy. Patrząc na to bardzo krytycznie, procent takich obiektów jest stosunkowo duży. I mogłoby się wydawać, patrząc na te dwie rzeczy, że jedni coś burzą, tworzą destrukcję, inni budują, to zupełnie nie ma sensu, ale patrząc na cały ciąg tego kontinuum, które odbywa się w przestrzeni, to ma głęboki sens, bo odchodzi coś, co było odległe od ideału, a przychodzi coś, co jest bliższe temu ideału. Oczywiście mówimy tutaj o ideale, taki jaki sobie wyznaczymy, bo też każdy z nas ma różne wzorce, różne poglądy, przekonania i zupełnie inaczej definiuje coś, co jest dla nas celem, i ideałem. I warto przede wszystkim zastanowić się nad takimi punktami wspólnymi. Ja ich wyliczyłem około 10, nawet w porywach do 15-20. Takim najważniejszym punktem jest chociażby wolna wola, Mhm. o której mówiłem już. Kolejnym jest uniwersalna miłość, która spaja nas wszystkich i powoduje stan błogości. Kolejną konstytuantą jest natura w rozumieniu przyroda nieożywiona, ożywiona, czyli Tak, tak fauna. zwana nieożywiona, bo Tak, myśmy tak, tak, tak zwana wiemy o co nieożywiona. chodzi. Tak. Tak, ale też staram się takiego języka użyć, Mhm. aby każdy z nas zrozumiał. Także takim y, kolejnym motywem przewodnim może być rozwój. Każdy z nas się rozwija, każdy z nas na inny sposób, ale jesteśmy tutaj, aby doświadczać, rozwijać się. Czyli już tutaj parę punktów udało nam się znaleźć, zdefiniować, i to są punkty, które są wspólne dla wszystkich ludzi. I te punkty wspólne każdy z nas może definiować w zupełnie odmienny sposób, bo jedni ludzie rozwijają się tak,
inni rozwijają się inaczej. Ktoś określa uniwersalną miłość w taki, ktoś inny w Mhm. inny sposób, ale nie jest ważne to, aby skupiać się nad precyzyjną definicją. Przede wszystkim warto się skupić na tak zwanej płaszczyźnie zrozumienia. Ja wolę rozmawiać z ludźmi, z którymi nie ma tego zrozumienia we wszystkich sprawach w 100%, ale czuć tą miłość, ten szacunek, to wzajemne poszanowanie siebie, że nawet jeśli coś nas różni, w czymś możemy się nie zgadzać, to skupiamy się na tym, co możemy stworzyć wspólne, a pozostałe punkty odrzucamy z tego równania i możemy je rozwijać z innymi ludźmi, z którymi poczujemy, że tamte płaszczyzny są adekwatne do wspólnego rozwoju, niż z ludźmi, z którymi wydawałoby się, że wszystko nas łączy, a to jest tak zwane powierzchowne poczucie. Powierzchowne dlatego, bo nas rzeczywistość przyzwyczaiła do tego, zwłaszcza ta instytucjonalna, ta systemowa, że każdy w szkole uczy się matematyki, angielskiego, polskiego, geografii, różnych przedmiotów, a przecież jedni ludzie mogą je w pełni czuć całym sercem, na przykład chcąc podążać w kierunku pisania pięknych książek, a ktoś inny może traktować to jako coś gorszego niż mityczne męki piekielne. Tak to, y, tak to, tak to wygląda. No i przechodząc płynnie do ostatniego zdania i takiej puenty, to od nas zależy, w jaki sposób my tą rzeczywistość będziemy postrzegać i przede Tak. wszystkim warto postawić na swój indywidualizm, na to, co czujemy sercem. To może być coś zupełnie odmiennego, ja mogę czuć niż ty i widzowie, ale nie ma to zupełnie znaczenia. Znaczenie ma to, aby każdy z nas to, co robi, czuł, czerpał z tego radość i wnosiło to taką bądź inną korzyść do Mhm. świata, a przede Mhm. wszystkim, abyśmy na tym godziwie zarabiali, czerpali z tego wynagrodzenie. No i to jest cała filozofia, więc może można powiedzieć, że bardzo taka uproszczona, Mhm. bardzo prosta, ale w dzisiejszym świecie nie potrzebujemy skomplikowanych traktatów, czy dekretów, czy różnego rodzaju ideologii, bo ten cały świat jest bardzo prosty, ale my jako ludzie niejednokrotnie to wszystko sobie komplikujemy. Tak, świetnie to w ogóle, to co powiedziałeś w ogóle, to świetnie współgra z tym, co ja akurat myślę. I o, znowu mamy problemik, ale z kamerką, ale to nieważne, jesteśmy. Słuchajcie, z tego co powiedział Rafał, to jawi mi się dwie rzeczy, które ja realizuję od wielu, wielu lat. Zajmuję się oczywiście profilaktyką zdrowotną, więc to, o czym Rafał mówił, że wielu ludzi w tej chwili idzie w tym kierunku, bo biorąc pod uwagę dzisiejszą rzeczywistość, mówię o zdrowiu, w Polsce zwłaszcza, to ostatnie te wszystkie różne tak zwane afery pokazały nam wyraźnie, czy możemy w ogóle na cokolwiek liczyć, czy też nie. Jak umiesz liczyć dobrze, to licz przede wszystkim na siebie, czyli człowieku przede wszystkim nie choruj, a więc trzeba coś zrobić, żeby nie chorować. Ja od wielu lat działam w tej dziedzinie. Dlaczego? Nawet nie wiem. Ponad 30 lat temu ktoś mi tam zapłodnił mi mózg, pewnymi rzeczami zaraził mnie i poszedłem w tym kierunku, zdobywałem wiedzę. Nie wiem nawet, słuchajcie, dlaczego, nie umiem tego dokładnie wyjaśnić. Rajcowało mnie, dawało to mi niesamowitą frajdę, przyjemność poznawania, jak działa świat, jak działa organizm ludzki, co możemy zrobić dla siebie i tak dalej. I rajcowało mnie to, że ja mogę się z nimi dzielić. Nawet ta audycja, te wszystkie moje audycje na YouTubie,
nie monetyzowane, bo nie mam nic, bo mógłbym pewne rzeczy zrobić, żeby YouTube mi płacił, żeby zamieszczał mi reklamy, ale ja nie spełniam standardów społecznych YouTube'a, więc oni mi na to nie pozwolą. No i fajnie jest. To przynajmniej jestem wolnym człowiekiem, nie jestem uzależniony, a wy nie macie przerw w tych naszych audycjach. Ale do czego zmierzam? Rafał, nie powiedziałeś wprost, ale to wynika z twojej wypowiedzi, o wizji tego, co robimy i o misji. Ja taką wizję i misję mam od lat. Na wielu szkoleniach w konkretnych tematach mówiłem. Słuchajcie, jaka jest nasza misja powinna być, bo nie coś robimy. I w związku z tym, jak my mamy to robić, jaka powinna być wizja naszych działań, naszego biznesu. I nieważne, jaki to będzie biznes, czy to będzie medycyna, czy to będzie kowalstwo, czy to będzie hutnictwo i tak dalej, czy to będzie pisanie książek, jest pewna misja, po co my w ogóle to robimy i wizja, w jaki sposób, do czego chcemy dążyć. I teraz słuchaj, bo wielu ludzi zadaje sobie pytanie, no dobrze, ale czy z misji można godnie żyć? Podam, bo widzicie, gadułka jestem, ale przypomina mi się taka historia. Byłem dyrektorem dużej szkoły, 1200 uczniów, no i swego czasu moi byli uczniowie przyszli do mnie, panie dyrektorze, nie dałoby się gdzieś tam wygospodarować jakiej przestrzeni, bo my mamy tutaj zespół muzyczny, jakieś tam szarpi druty, bo chcielibyśmy próby robić. I nigdzie oni nie mogli się pomieścić, ani w Miejskim Domu Kultury, nigdzie ich nie chciano. Ja mówię, dobra chłopaki, no pomyślę. Szybko gdzieś tam zwoje zaczęły pracować. Mówię, dobra, mamy taki strych, nie do końca zagospodarowany. Jeżeli tam będzie wam to odpowiadać, podciągniemy prąd, nie ma problemu, bo oni wiadomo, elektryczne gitary, te inne historie. Jeżeli wam to będzie odpowiadało, nie ma sprawy. Daję wam klucze i odpowiadacie głową, bo wam urwę przy samych stopach, jak coś się będzie działo nie tak. Żadnej gorzały, żadnych fajek, bo to jest strych. I możecie tam sobie po prostu pewne rzeczy robić. Macie zamknąć szkołę, macie otworzyć, widzicie, działam na pół legalnie, że tak powiem. No i o co chodzi? I wyobraźcie sobie, kiedyś byłem na takiej próbie, jak oni tam grali, to ja tego słuchać nie mogłem. Ale oni okazało się mieli fanów. I to był czas, kiedy można było wydawać kasetki. Oni zaczynali wydawać kasetki z nagraniami tych swoich jakichś utworów i ci fani ich kupowali te kasetki. I popatrzcie, tak się często zaczyna droga potężnych biznesów. Tak powstawały potężne zespoły. O, Queen, Deep Purple i już na zachodzie, w Polsce to samo. Ci chłopcy chcieli grać, im to w duszy grało, oni to po prostu kochali, oni to robili dla siebie i dla tych, którzy chcieli tego słuchać. Dopiero później zaczęło to obrastać w ciało, jakieś koncerty, jakieś płyty, jakieś coś i powstały dopiero potężne przedsiębiorstwa na bazie tego pojedynczego po prostu zespołu. A więc do czego zmierzam? Oni mieli pewną wizję tego, co oni chcą robić, to, co im w duszy gra. I na tej podstawie zaczęli później zarabiać pieniądze. Tylko trzeba tutaj, to co Rafał niejako w podtekście, co się czuje, naprawdę trzeba uzbroić się w mądrość. Nie jest ona tożsama z inteligencją, żeby nie przesadzić, bo po pewnym czasie naprawdę trzeba siebie kontrolować, czy ta kasa, której coraz więcej mam, czy mi nie odbije przypadkiem, czy mi, tak to się mówi, przepraszam, nie będę mówił bułkę przez bibułkę, palma mi nie odbije przypadkiem. I z jednej strony, czy z misji można godnie żyć, i czy jeżeli ta misja tak się rozprzestrzeni, że stworzyliśmy potężne przedsiębiorstwo, nieważne w jakiej dziedzinie, to czy my nie zapominamy o naszych korzeniach, z czego myśmy wyszli i czy nie zadzieramy już nosa do góry, przestajemy szanować innych ludzi, przestajemy przez to szanować samego siebie. I teraz, tu jest drugi jeszcze aspekt. Czy możemy w związku z tym, mając te potężne pieniądze, pomagać innym? Bo inni też mają pewne wizje, misje, ale sobie jeszcze nie radzą, często finansowo, a my mamy kasę, moglibyśmy im pomóc. Więc Rafał,
Czy z misji można godnie żyć? To jest po pierwsze. Jak połączyć pomaganie ludziom z uczciwym zarabianiem pieniędzy? Gdzie przebiega granica między misją a biznesem? Twoim zdaniem. A jak, Januszu, definiujesz misję? A mam to nawet opracowane na piśmie i to pokazuję niejednokrotnie na slajdach, jaka jest na przykład moja misja. Szerzenie wiedzy, czyli tą wiedzę, którą ja otrzymałem nie przypadkiem. Widocznie zgodziłem się jeszcze w zaświatach, zanim tu się, że tak powiem, pojawiłem, na coś, na jakieś życie. I ja wiem dzisiaj, że moją misją jest uczenie, nauczanie, jest budowanie się pewnych wzorców, rozszerzanie świadomości. Po prostu, żebyśmy zobaczyli, kim my tak prawdę mówiąc jesteśmy. Czy tylko jesteśmy chodzącymi i czasami myślącymi układami pokarmowymi, czy też jesteśmy boskimi istotami, które mają za zadanie coś zrobić. Ja wiem, że dzisiaj każdy ma pewne zadanie tutaj. Jakie? Zamieniać się z tak zwanej osoby reaktywnej, czyli krótko, reakcja na głód, reakcja na brak seksu, reakcja na brak wody, a więc pragnienia, reakcje, albo ktoś mnie zhejtował, to też mu dowalę, czyli reakcja. Zamiana istoty reaktywnej na proaktywną, czyli twórczą, rozwijającą siebie i działającą w tym kierunku, żeby rozwijać również innych, świadomość innych zmieniać, świadomość prozdrowotną, prawną, wszelką inną, kim my jesteśmy. I to jest dzisiaj, nieważne czy to są wielkie słowa i tak dalej, czy też nie, trzeba to jakoś określić. Ja to czuję, że to jest moja misja. I robię wszystko, żeby poszerzać tą świadomość, wszelką. A to się wiąże z tym, co ty powiedziałeś, z wolnością ludzi. Bo pytanie znowu, co to znaczy wolność? Od czego wolność? I tak dalej. A więc wracam do pytania. Gdzie przebiega granica między misją, z której albo się żyje, albo nie, bo jest malarz, który maluje, nikt nie kupuje obrazów, a jak umiera, to wtedy dopiero staje się słynny, tak? Przymierał głodem, a teraz jego obrazy za miliony są sprzedawane. Więc jaka jest granica między misją a biznesem? Zacznijmy może od tego, że tak zostaliśmy ukształtowani, patrząc na kulturę, w której się wychowaliśmy. Dużo ludzi ma w sobie wbudowany mesjanizm. Czyli zamiast zacząć cieszyć się życiem, to panuje takie przeświadczenie, aby podążać w kierunku, w którym będzie się współczesnymi mesjaszami i ten świat będziemy ulepszali z poczuciu tego, że uznajemy, że jest bardzo wiele destrukcji wokół nas. Mhm. Ja patrzę na rzeczywistość w ten sposób, że jest poziom zero, w którym teraz jesteśmy, i ja go nie definiuję, czy on jest dobry, czy zły, czy to jest chaos, czy raj, tylko jest tak, jak jest. I warto zaakceptować obecną rzeczywistość i zastanowić się, co byśmy chcieli robić. Ale nie robić tego z poczucia, że jest źle, niedobrze, tak czy owak i dlatego chcemy to ulepszać, tylko chcemy to ulepszać, bo sprawia nam to przyjemność. Mhm. I ja wiem, co chciałeś powiedzieć w tym pytaniu. Ja może odniosę się do tego, zadając to pytanie sam sobie w taki sposób, jaka jest różnica pomiędzy tworzeniem biznesu z poziomu, gdzie tym głównym celem jest zdobycie finansów, a jaka jest różnica pomiędzy biznesem, który
kochamy robić Mhm. i tamtym efektem ubocznym jest zarobienie pieniędzy. O to właśnie chodzi. Takim przykładem jest chociażby ta audycja, która się teraz pomiędzy nami odbywa, bo zobacz, po tej audycji ktoś może na przykład zakupić moją książkę, bo może się wydać komuś sensowne to, co mówię. Ktoś może skorzystać z mojego kursu marketingowego, wielu różnych rzeczy, które tworzę i promuję, ale tematem audycji nie jest to, że ja co chwilę mówię, żeby kupować moje kursy, czy Mhm. moje Mhm. książki, czy korzystać z moich usług, tylko jest to coś dodatkowego, co jest tak zwanym efektem ubocznym przyjemności, którą czerpię z życia, zarówno tego prywatnego, jak i zawodowego. Ale przede wszystkim ja sam staram się żyć w pewien określony sposób. Na przykład pisząc moje książki, ja piszę te książki bardzo długo, teraz piszę 5 kolejnych książek. Czy tworząc kursy marketingowe, ja je tworzę, bo sam siebie promuję, czy Mhm. promuję innych fantastycznych ludzi i dzięki temu ja mam wyrobione mechanizmy, które co ciekawe są moimi autorskimi mechanizmami, bo zupełnie inne mechanizmy działają w świecie tym tradycyjnego biznesu, tak to określmy, czyli tego biznesu, w którym działa zdecydowana większość ludzi, Tak. czyli gdzie tym właśnie głównym celem są pieniądze, chociaż ja bym to nie nazwał tradycyjnym, bo tradycyjny to jest ten, który my tutaj robimy i mówimy, czyli właśnie od tego się zaczęło, a ten, który jest w świecie, ja bym nazwał głównonurtowym, ale aby tego wszystkiego nie pomieszać i żeby nasi widzowie mogli za tym wszystkim nadążyć, powiedziałbym, że to, co ja robię, to, co ty robisz, to, co wiele naszych znajomych robi, my piszemy książki, prowadzimy fantastyczne kanały, są różne kongresy, szkolenia, spotkania. I tutaj są to rzeczy zazwyczaj bezpłatne, bezinteresowne, z elementami, gdzie ta interesowność jest, ale w pozytywnym rozumieniu tego słowa, czyli ja to jasno określam, bez żadnych kruczków czy manipulacji, czy jakby nie wprowadzam nikogo w błąd, że coś, co jest bezpłatne, na przykład jest płatne i na odwrót, tylko tak jak ta audycja będzie dożywotnio bezpłatnie dostępna, no to jest fakt i to się nigdy nie zmieni. I tak jak ta moja książka jest w Mhm. wersji papierowej płatna, ale mam taką promocję dla Twoich słuchaczy, że każdy płaci za książkę tyle, ile uważa za słuszne, aczkolwiek przed przeczytaniem tej książki i przed zakupem można pobrać ze strony bądź napisać do mnie na adres maila, aby otrzymać wersję bezpłatną. Jest Mhm. to PDF-a. wersja, tak, jest to PDF, czyli wersja elektroniczna i dzięki temu można bezpłatnie ocenić, zweryfikować jakość, czyli jeśli komuś się podoba i czuje, że chciałby zakupić taką książkę, to ją kupuje. Jeśli komuś się podoba, ale z jakichś powodów nie potrzebuje zakupić, no to ma bezpłatnego PDF-a, który zmienił jego życie. Albo też ktoś może tej książki nie chcieć kupić, ani nawet przeczytać, chociażby z takiego powodu, że nie ma na to czasu i dla niego wystarczy to, że prowadzimy fantastyczną audycję, gdzie dyskutujemy o życiu i to też jest właściwa opcja. I tutaj w tej opcji takiej, gdzie, gdzie ten nasz dochód jest efektem ubocznym tego, co sprawia nam przyjemność. Wiele by można mówić,
ale warto to porównać właśnie z tą opcją, gdzie na pierwszym miejscu jest zysk i wszystko jedno, na czym to jest zysk, jakim kosztem i wszystko jedno, czy jest uczciwie, czy nie. Na pierwszym miejscu jest to, żeby ten zysk był. To tak wygląda bardzo duża część naszego świata, ale, ale na szczęście to się z roku na rok zmienia. Jest coraz więcej ludzi, którzy ten zysk dopiero dają na drugim, trzecim, czy tam 10, niektórzy nawet na 20 miejscu, bo w życiu tych ludzi istotną rolę zaczynają odgrywać wartości duchowe. Mówimy tutaj o bardzo głębokiej, wielowymiarowej duchowości. I nie mówimy tutaj o jakimś nurcie religijnym, czy duchowym, czy o jakiejś ideologii, Jasne. ale o takim poczuciu, że jesteśmy tutaj na świecie, aby żyć w symbiozie z innymi ludźmi, aby nam wszystkim na świecie było lepiej z roku na rok. No i patrząc na ten świat tego biznesu głównonurtowego, to powiem Ci, Janusz, że ja już od paru lat w nim nie działam, a jak człowiek nie działa, to coraz więcej mechanizmów człowiek zaczyna zapominać, nie? No bo jeśli w czymś Mhm. nie uczestniczysz, tak jak nagle byśmy uczyli się języka obcego, nauczymy się go, a potem przez 6 lat przestajemy używać. To wiele rzeczy zapominamy. Więc ja muszę sobie na początku przypomnieć, jak to było, słuchaj, w tym tradycyjnym biznesie. Na przykład w tradycyjnym biznesie to było tak, że mamy jakieś zlecenie typu, jest to zlecenie na ulotki. I dla mnie nie ma znaczenia to, co na tych ulotkach jest, kogo ja promuję, że Tak. ulotki same w sobie to jest wycinanie drzew, tylko dla mnie jedyną rzeczą, czy tą powiedzmy na pierwszym miejscu, potem na drugim, trzecim, czwartym, jakby nie było nic, i potem gdzieś tam na 10 czy 20 jest etyka, wartości, różne rzeczy, ale to jest tak daleko, że już ludzie o tym zapominają. To było właśnie w czasach, kiedy wychodziłem z biedy, no bo wtedy wszystko, co robiłem, co dawało jakiekolwiek pieniądze, dla mnie było czymś zbawiennym, czyli pracowałem nie po to, aby uczynić ten świat lepszym miejscem, ale żeby w danym dniu zarobić 300, 500 czy 1000 złotych. I patrząc na myślenie tego Rafała, którym byłem kiedyś, i mam wrażenie, że prawie każdy człowiek na Ziemi był kiedyś na takim etapie, to ja wstając rano i zakładając, że wykonam pewne aktywności zawodowe, ja sobie dawałem plan. I ten plan odnosił się stricte do finansów. Czasem tworzyłem plan dzienny, czasem tygodniowy, czasem miesięczny, czasem kwartalny, czasem roczny, ale tak wstawałem i mówię, zrobię to, to i to. Chcę zarobić na przykład w tym dniu 300 zł, 500 zł, 700, 900, i głównym celem są te finanse. I tak też ludzie podchodzą do tych biznesów, że na przykład wytwarzając jakiś produkt, jakieś dobro, ludzie, którzy patrzą przez pryzmat tego głównonurtowego biznesu, dla nich nie jest ważne to, jakie są składniki, jaki skład, jaka idea za tym idzie, tylko ktoś, kto produkuje na przykład suplementy, Mhm. on ma cel, żeby kupić za taką a taką kwotę takie składniki, mieć taką marżę, w ciągu jednego dnia wytworzyć taką ilość produktów, aby w ciągu tego jednego dnia mieć produkty o wartości na przykład 5000 złotych, a drugiego dnia,
aby te produkty o tej wartości 5000 złotych na przykład sprzedać jakiejś hurtowni czy tam komuś, mieć na przykład w ciągu 2 dni 5000 złotych. Oczywiście ja tutaj mówię o przykładzie zupełnie abstrakcyjnym, żeby Tak, każdy tak, oczywiście. zrozumiał przede wszystkim ten sposób myślenia. I ja teraz, na przykład wstając rano, ja sobie myślałem o tej audycji z tobą. Ja przede wszystkim skupiam się na tym, jakie ja wartości mogę dać ludziom, jakie przykłady, historie, co mogę ciekawego powiedzieć, czym zainspirować, aby ta audycja wpłynęła na Mhm. jak największą liczbę odbiorców w sposób pozytywny. Mi na przykład dzisiaj przez myśl nie przeszło, czy ja w ogóle zarobię na tej audycji, a jeśli tak, to ile? Bo to zupełnie jest poza moją sferą zainteresowań, ale też to u mnie się wiąże z tym, że po pierwsze te rzeczy, do których ludzie dążą, typu posiadanie nieruchomości, mieszkania, domu. Ja posiadam piękny drewniany dom, mam 2 działki, mam samochód, czyli te dobra materialne, do których dążą ludzie, ja już w swoim życiu posiadam. Z drugiej strony mam też wypracowane różne mechanizmy, dzięki którym ja wiem, że nawet jak dany tydzień, miesiąc, czy kwartał, czy rok pójdzie poniżej tak zwanej statystycznej Mhm. średniej, Mhm. którą sobie wyznaczyłem, to mam wiele przyjaciół, znajomych i tak czy siak z tego głodu nie zginę, bo mam fantastycznych ludzi koło siebie. A po trzecie też jestem na takim, a nie innym etapie świadomości i ja nie dopuszczam świadomościowo, że będę doświadczać głodu. Jedynym wyjątkiem są głodówki, ale jest Tak, to świadome, czynność tak, oczywiście. Tak. świadoma, prozdrowotna. No i tutaj są to rzeczy, które od czasu do czasu robię dla zdrowia. I to, co w tym pytaniu jeszcze wybrzmiało, to jest tak, że duża część ludzi, mówię też o sobie, to jest tak, że w jakimś tam procencie to jest w nas zakodowane i my myślimy jeszcze w kategoriach tego biznesu głównonurtowego, bo żeby taki pełnoświadomościowy biznes był tworzony przez ludzkość, aby każdy z nas w nim uczestniczył, potrzebne jest wiele lat tak zwanego odszkolnienia, ale mówię tutaj o odszkolnieniu i odedukowaniu od tych wzorców, których nie zawsze uczyliśmy się w szkole niejednokrotnie. To był pierwszy nasz zawód, różne wzorce rodzinne i to jest szalenie istotne, aby edukować nasze dzieci we właściwy sposób, bo to pokolenie, które się kształtuje, jeśli będą to istoty, które są ukształtowane właściwie, to jest możliwość w 100% prowadzić taki biznes etyczny, świadomościowy, Tak. z potrzeby serca i troski o drugiego człowieka, gdzie w 100% czujemy to, co robimy, gdzie to, co robimy, służy ludziom i mamy za to godziwe wynagrodzenie. Bo ja jako człowiek, który przez pewną część swojego życia był jednym z elementów tego świata, który jest jaki jest. Ja też mam w sobie teraz w wyniku pracy nad sobą już jakieś delikatne, marginalne, ale cały czas mam wzorce, które nie są zbyt właściwe, gdzie w pewnych chwilach się
myśli o tym, na przykład zysku na pierwszym miejscu, ale też Mhm. wiele rzeczy by tutaj można wymienić, ale to nie jest kwestia, aby teraz się ograniczać, biczować czy żałować tego, bo, bo to wszystko wydarzyło się i jako ludzie świadomi warto, żebyśmy to zaakceptowali, że ta rzeczywistość wygląda tak, jak wygląda i z poziomu tej akceptacji dążyli do poziomu miłości, pokoju, Tak. oświecenia, gdzie jesteśmy zjednoczeni, ale także to, co zauważyłem w swoim życiu, ja wiele potrzeb zminimalizowałem w swoim życiu, bo uznałem, że ja pewnych rzeczy nie potrzebuję, ale Mhm. to nie jest minimalizm narzucony sztucznie, że ja uwierzyłem w coś i się ograniczam w imię różnych zgubnych ideologii, które teraz krążą, tylko ja po prostu sobie usiadłem tak na fotelu, no i tak sobie patrzę, na przykład mówię, że mam samochód i tak sobie liczę, a ile, Rafał, potrzebowałbyś czasu, żeby zarobić na twój drugi samochód? Mhm. No i dokonałem równania, wyliczyłem ile to jest godzin, no i tak siedzę w fotelu i mówię, kurczę, ale po co mi ten drugi samochód? No i tak sam do siebie mówię, taki proces myślowy przeprowadzam, że właściwie to mi nie jest potrzebne. Albo przeprowadzam taki proces myślowy, Rafał, a może kup kolejną działkę, tam wybuduj dom, czy tam blok, czy coś innego i tam znajdź lokatorów i mniej dochód pasywny. Ja tak sobie siedzę i mówię, no ale jaki to dochód pasywny? Przecież trzeba potem dbać o wynajem tych miejsc, o to, aby była tam, nawet jak ja nie będę o to dbać, ktoś odpowiedzialny. W dzisiejszym świecie są też te, jak to się mówi, wyzwania, że nawet jak coś jest twoje, a ktoś nie ureguluje ci finansów, to ty jesteś niejednokrotnie na tej gorszej pozycji prawnej niż w takim, jakby wiesz, idealnym świecie. No i tak stwierdziłem, siedząc na fotelu, mi wystarczy to, że mam działkę, która jest połączona z dwóch działek, czyli to są dwie działki połączone w jedną działkę. Dom nie potrzebuje tutaj 50, 100 czy tam miliona mieszkań, wystarczy mi to, co mam. I to jest droga życiowa, którą ja wybieram w pełni świadomie, bo jestem człowiekiem, który ceni sobie wolny czas, spokój, Mhm. to aby porozmawiać z tobą, napić się wody, czy Mhm. zjeść coś fantastycznego. Tutaj na mnie czeka piękne, naturalne awokado. Przed chwilą też jadłem czereśnie, wiśnie. W tym roku na moich działkach jest bardzo dużo wiśni, więc to jest coś fantastycznego mieć owoce i warzywa ze swojej działki. I to są rzeczy, Mhm. które przyczyniają się do tego, że ten mój świat jest piękny, poukładany, radosny. I to jest, i to jest właśnie ten mój cel, żeby starać się, aby każda chwila mojego życia była szczęśliwa, spełniona i może nie będę miał miliardów, czy trylionów, czy triliardów jak Elon Musk, ale ja mam w swoim życiu spokój, czyli mogę wsiąść w samochód, posiedzieć na swojej działce, w swoim domku, pozrywać czereści, nie ogranicza mnie czas, praca zawodowa. Jest to prawie że pełna wolność, a niejednokrotnie ludzie w dzisiejszym świecie uważają, że dzięki tym czy innym czynnikom staną się ludźmi wolnymi i właśnie dążąc do tych rzeczy, okazało się, że może ten punkt, który sobie wyznaczyli,
przyczyni się do tego, że będą bardziej wolni, chociaż bardzo często jest to iluzja. Iluzja, o której już mówiliśmy w tej audycji, ale ta droga dojścia do tego punktu, ona nie jest usłana różami, tylko jest usłana ograniczeniami, ciężką pracą, tym, że oddajemy coś najcenniejszego, swój czas, w imię przyszłej obietnicy, która niejednokrotnie jest iluzoryczna. Tak. Słuchaj, wyjaśniłeś to według mnie doskonale. Ja tylko mógłbym podsumować pewną taką opowieścią. Być może wielu z Was zna tą opowieść. To jest historia taka krótka na świetle. Mam nadzieję, że krótko, już mamy ponad godzinkę. Wyobraźcie sobie plaża, Brazylia, Copacabana i tak dalej. Przepiękne hotele przy plaży, ale akurat w jednym z hoteli akurat się zakwaterował jakiś potężny biznesmen amerykański. W końcu się wyrwał z tej swojej firmy, chodzi po plaży. No i tak z dnia na dzień widzi, że ciągle jakiegoś Brazylijczyka, który po prostu zarzuca sobie jakąś tam wędkę, wyławia rybki, rozpala ognisko na tej po prostu plaży z tych kawałków drewna, upiecze tą rybkę, zje i tak dalej. I któregoś dnia zaczepił tego po prostu Brazylijczyka, wymieniliśmy się imionami. No jestem John, wielki biznesmen i tak dalej, a jestem Jorge i tak dalej na przykład. No ten biznesmen mówi, słuchaj, no bardzo łatwo ty te rybki łowisz, a nie myślałeś o tym, żeby sobie kupić jedną, dwie, drugie wędki jeszcze po prostu? No ale po co? No bo złowisz więcej ryb. No ale po co? No chłopie, sprzedasz i ewentualnie kupi sobie łódź. Ale po co? No bo jak kupi sobie łódź i kupi sobie sieć, to więcej tych ryb nałowisz. Ale po co? No bo jeżeli będziesz więcej nałowisz ryb i sprzedasz je, to będziesz mógł sobie na przykład kupić kuter, zatrudnić ludzi, będzie z nimi płynął, złowicie więcej ryb. Ale po co? No słuchaj, stary, kurka wodna, no będziecie łowić więcej ryb. Z czasem możesz się na przykład wzbogacić we flotylę kutrów, już nie będziesz musiał sam pracować, ludzie będą na ciebie robili, ale po co? No chłopie, no będziesz mógł sobie leżeć na plaży, nic nie będziesz musiał robić. No i Jorge mówi, ale ja już to robię, że nic nie robię. Siedzę sobie na plaży, łowię sobie rybkę, jestem szczęśliwy. Do tego się sprowadziła opowieść praktycznie właśnie Rafała, kochani. Dobrze, posłuchajcie, będziemy pomalutku zbliżać się do końca, bo akurat te nasze audycje z Rafałem są zawsze najdłuższe, no ale wiecie o co chodzi Ja tutaj. ciebie, ja ciebie, Janusz, muszę uzdrowić z poczucia pilnowania czasu. Jest, Nie, czas biegnie, ja tylko, no tak na wszelki wypadek. na przykład ostatnio, słuchaj, miałem taką audycję w postaci debaty. Tam był słynny polski jasnowic. Byli też wybitni badacze zjawisk niewyjaśnionych i debata trwała 4 godziny. Mhm. I kilka razy ją kończyliśmy, tak energia płynęła, że to płynęło. I to jest też bardzo istotne, że gdy dbamy o autentyczne relacje, warto wyłączyć telefon, zegarek, urządzenia, być samym sobą tam, gdzie jesteśmy. Ja też się tego w życiu musiałem nauczyć, bo też byłem w życiu przyzwyczajony do spotkań od do. Mamy na przykład spotkanie od Mhm. 17 do 18, potem kolejny człowiek od 18 do 19 i tak dalej, i tak dalej. Ale dostrzegłem, że gdy spotykam się z kimś i nie dajemy sobie ram, że Mhm. z jednymi się spotykam o 8, z innymi o 10, z innymi o 12. I to jest dzień przeznaczony dla konkretnego człowieka. Ja tam jestem całym sobą, całą swoją energią i poświęcam ten dzień. Oczywiście poświęcam to jest też w pewien sposób pejoratywne słowo, Mhm.
Więc użyłbym słowa, że cieszę się, że mogę spędzić dzień z tym człowiekiem i zrobić coś fantastycznego. I tak to, i tak to moje życie wygląda, że spotykam się z ludźmi, ci ludzie są wdzięczni za to, co im mówię, jaką mam wiedzę, umiejętności, ale też, żeby do takiego, a nie innego punktu dojść w swojej rzeczywistości. Ja bardzo dużo czasu przeznaczyłem na swoją edukację, na swój rozwój, na ten wzrost, bo to jest też bardzo istotne, aby pamiętać, że ten świat oparty jest o wiedzę, o doświadczenie, o inteligencję, ale też o połączenie z czuciem. Tak. I największe sukcesy odnoszą ci, co swoją moc, czyli czucie, łączą ze swoją inteligencją i mądrością, bo są w stanie przeczuć ten najpiękniejszy, najkorzystniejszy dla siebie scenariusz i połączyć to z tym, co byśmy chcieli, ale mówię tutaj o głębokiej chęci, aby na tym świecie zająć takie miejsce, które będzie najlepsze, najpiękniejsze i najwspanialsze dla nas. I to jest piękne, że ja takie życie mogę prowadzić i że na przykład dzisiaj wstając rano wstałem o godzinie 8. Mogłem sobie spać tyle, ile moja dusza zapragnęła, że w tym dniu spotkałem się z wieloma fantastycznymi ludźmi, że też jest to spotkanie z tobą. Za chwilę mam kolejne rozmowy z ludźmi i to Mhm. dla mnie nie jest praca, ja po prostu sobie siedzę w fotelu, ludzie mnie słuchają, cenią moją wiedzę i umiejętności i to jest ważne, aby też być samoświadomym tego punktu, w którym jesteśmy w przestrzeni. Ja się tej świadomości uczę. To, to jest też tak, że ten świat, on w pewnym momencie mojego życia przestał stwarzać mi wyzwania, Mhm. bo osiągnąłem w wielu aspektach wszystko to, co możliwe do osiągnięcia i zacząłem się rozwijać, pisząc książki o światach, wszechświatach, o tym, co tutaj zostało stworzone. I to jest dla mnie niesłychanie ważne. Mnie to inspiruje, motywuje do działania i tego też życzę wszystkim naszym słuchaczom, aby jak najwięcej chwil w naszym życiu poświęcić na rzeczy, które kochamy, na radość, na pozytywne emocje, wibracje, bo to od nas zależy, czy w 90 czy 99% nasze życie będzie składało się z pozytywnych, pięknych doświadczeń, czy być może zdecydowana część naszego życia będzie miała charakter destrukcyjny. To zależy tylko od nas i Tak. zachęcam wszystkich do tej pozytywnej zmiany, do dążenia w tą świadomą stronę, bo to jest przepiękne, że możemy się tutaj spotkać i o takich pięknych rzeczach rozmawiać. Ojku, Rafale, to w takim razie w ogóle bardzo Ci dziękuję też za te słowa, bo też od wielu lat ja mam świadomość, że każdy z nas się uczy ciągle i ta nauka nigdy się nie kończy. Zawsze jest jakiś większy próg, na który można wstąpić, nie tyle pokonywać, ile wstąpić wyżej, żeby więcej widzieć. Bo jak się jest nisko, jak mrówka, to widzi się taki mały po prostu placyk ewentualnie, ale jeżeli jesteśmy wyżej, to widzimy wyżej, wyżej, wyżej i tak dalej. I tu nie chodzi o to, żeby się ścigać z innymi w tym rozwoju świadomości i tak dalej, tylko mieć z tego fantastyczną frajdę, przyjemność.
że kurczę, odkrywam coś, o, przepraszam bardzo, odkrywam coś tam dla siebie i, i mam z tego niesamowitą frajdę. Z obserwacji, jak drżą liście na przykład na wietrze, jak pada deszcz, jak rośliny rosną, jak się zachowują zwierzęta. To są tego typu proste rzeczy. Rafale, w ogóle bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę. Dla mnie niesłychanie budującą, tak prawdę mówiąc, wnoszącą bardzo dużo fajnych rzeczy po prostu. Myślę, że wielu z Was, kochani, oglądających, słuchających przede wszystkim Rafała, usłyszało dziś coś bardzo ważnego, że też pieniądze są ani dobre, ani złe, to jest tylko narzędzie. Tak jak młotek, jak siekiera, jak nóż, zależy od tego, jak je wykorzystamy. One mogą tylko pokazywać, co komu w duszy gra. Są takimi. Wiesz co, Janusz, ja bym powiedział coś innego. Mhm, Że na tym świecie są pewne dobra, które z jednej strony nie są ani dobre, ani złe, ale warto się zastanowić nad samym faktem zaistnienia pewnych rzeczy, które istnieją w tej naszej rzeczywistości, czy na pewno to, że one są i istnieją, czy to prowadzi nas we właściwym kierunku. mhm. Właśnie, o to właśnie chodzi. I jeżeli mówimy o pieniądzach, o biznesie, o zarabianiu, o takich rzeczach, które są zupełnie naturalne, to właśnie warto zastanowić się, czy te nasze działania wszelkie, czy to w pracy etatowej, czy w jakimkolwiek biznesie, jakikolwiek by czy to ma oznaczać wyłącznie walkę, chęć wygryzienia kogoś, bo jest walka o stanowisko jakieś i tak dalej. Też konkurencja nie musi kompletnie oznaczać wrogości. Ja mówię, słuchajcie, błogosławcie konkurencję, bo jeżeli jest konkurencja, no to ja widzę, w czym jestem gorszy ewentualnie, w czym mogę się na przykład poprawić. A sukces, każdy sukces może rodzić się po prostu ze współpracy, z tego, tak jak co nieraz mówimy, brainstorming, burza mózgu, dyskutujemy, ale też z wzajemnego zaufania i podstawowego aspektu służenia innym. Służenia innym. Jest taka zasada huny, a jednocześnie huna, tajemna nauka, a jednocześnie zasada Chrystusowa, nigdy nie krzywdzić, zawsze pomagać. Nigdy nie krzywdzić, zawsze pomagać. I to dla mnie jest bardzo takim mocnym wyróżnikiem, a więc służba drugiego człowiekowi. Jest takie, kiedyś odkryłem takie zdanie, zdaje się, to Jezus powiedział, że ten jest największym Panem, kto jest najniższym sługą. Bo jeżeli jest władca, to nie po to ten władca jest, żeby wszyscy mu składali hołdy, tylko dlatego jest władcą obdarzony jakąś pozycją, być może mądrością, nie wszyscy władcy są mądrzy, inteligencja nie jest to samo nie jest to samo z mądrością, a więc ten władca ma służyć, ma się opiekować. Czyńcie sobie ziemię poddaną. No to znaczy możemy wycinać lasy, możemy zanieczyszczać wodę, możemy niszczyć planetę. Nie, to zupełnie nie o to chodzi. Zmiana po prostu pojęć. A więc sukces może rodzić się, kochani, we współpracy, we wzajemnym zaufaniu, we takim służeniu drugiemu człowiekowi. I kochani, jeżeli po obejrzeniu tej audycji przynajmniej niektórzy z Was zechcą odważyć się zrobić pierwszy krok w zupełnie drugą stronę, no to będzie bardzo fajnie. Rafał, bardzo Ci dziękuję. I jeszcze jakieś słowo ewentualnie na koniec, albo niekoniecznie, możemy sobie gadać jeszcze godzinę. Ja chciałem wszystkim podziękować za audycję, za obecność. Warto pomóc też Januszowi dać subskrypcję, słuchajcie, kciuka w górę, Dziękuję Rafał. napisać komentarz, jak Wam się podobało, bo to wszystko, co tworzą tacy ludzie jak Janusz, jest to dla Was bezpłatne, ale Janusz na to wszystko musi poświęcić czas. Dlatego warto docenić przede wszystkim to, co mamy bezpłatne,
Zarówno, Mhm. zarówno jest to słońce, powietrze, pożywienie, woda, wiele rzeczy. Między innymi audycja u Ciebie, Januszu, bo my tutaj wkładamy bardzo dużą ilość energii, pracy. Warto, aby to poszło w świat. O tym wszystkim, co mówiliśmy, dowiedzieli się inni ludzie. Na zakończenie chciałem przypomnieć, że mam dla Was wszystkich bezpłatny egzemplarz w wersji elektronicznej takiej pięknej książki. Też za mną jest obraz. Wszystkie obrazy były ręcznie malowane. Też, Przepiękne, cudowne. Książka też jest mam dla pełna, Was. pełna takich ilustracji. Naprawdę, one robią niesamowite wrażenie. To, Niesamowite wrażenie. To jest tak, tak, fantastyczne to jest. natchnienie. Natchnienie w trakcie pracy. Mam też dla Was dostęp do kursu związanego z marketingiem, abyście mogli sobie skorzystać, ale także przygotowałem dla Was wszystkich wiele innych wartościowych rzeczy. Oczywiście też bezpłatnie, także do mnie napiszcie, czy to mailowo, czy przez social media. No i jako, że temat związany jest z pracą, to zapamiętajcie, praca ma dla Was być najwyższą przyjemnością, ma dawać gigantyczną wartość innym, ale także macie mieć za nią godziwe wynagrodzenie. Tak. Jeśli coś z tych trzech rzeczy się nie zgadza, to warto coś w swoim życiu zmienić, aby to wszystko działało. Także życzę Tobie, Wam, słuchacze, wszystkiego co najlepsze. Każdy z nas jest cudownym człowiekiem. Wy wszyscy jesteście wspaniali i cudowni. Cieszę się, że mogłem z Tobą porozmawiać. No i życzę wszystkiego co najlepsze. Rafale, bardzo jeszcze raz dziękuję Tobie za ten przekaz, bo to jest po prostu przekaz. Kochani, Wam również dziękuję za to, że ciągle towarzyszycie. W ostatnim czasie jestem bardzo obciążony różnego rodzaju obowiązkami i tak zwanym realem, że tak powiem, więc trochę zmniejszyłem ilość audycji. No, po prostu się nie wyrabiam w czasie, ale widzicie, na przykład ta rozmowa z Rafałem dzisiaj, czy z innymi w ogóle rozmówcami są, jeżeli chodzi o jakość, to są niesamowite rzeczy. Ostatnio z Moniką Klimek na przykład i tak dalej, różne audycje, więc to są, no tutaj się przychodzą ludzie i to są ogromnej większości ludzie, których poznałem, z którymi się poznaliśmy dzięki Rafałowi, bo on jest takim jakby taką istotą, która szuka, łączy. Wczoraj akurat też dzwonił Rafał do mnie, następna osoba się pojawiła, a więc znowu będzie jakieś pole do wspólnej jakiejś pracy, do zrobienia audycji. I to jest właśnie, słuchajcie, to jest tak rajcujące, tak niesamowite, że tego się nie da opisać, to trzeba po prostu przeżyć. Kochani, jeszcze raz dziękuję za to, że jesteście z nami, za to, że można liczyć na Wasze komentarze, na zwykłe kilka słów podziękowania, za Wasze subskrypcje, za to, że dzielicie się ewentualnie z innymi znajomymi linkami do tych audycji, bo to nie jest, wiecie, szarpanina typowo teraz jakaś polityczna, gdzie się robi zasięgi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie warto o tym mówić. To jest coś więcej. Bardzo Wam dziękujemy i tak jak Rafał, życzę Wam wszelkiego dobra. Jeżeli faktycznie będziecie chcieli w jakiś sposób podziękować, słuchajcie, są książki Rafała. W opisie audycji będzie do niego mail, będą oczywiście jego strona będzie podana i tak dalej, więc kontaktujcie się, zamawiajcie te książki, bo zgodnie z tym, co mówi Biblia, godzien jest robotnik zapłaty swojej. Zapraszam też również na moją stronę internetową. A propos, to jest książka Nie samym chlebem żyje człowiek. Uważam, że to jest moja najważniejsza książka. I tam są też odniesienia właśnie do tego, o czym żeśmy mówili. Jak można zarabiać i jaki może być jakie mogą być relacje, układy w każdej z naszej pracy. Ale to musielibyście to poznać. Wszystkiego dobrego Wam życzę i do następnego zobaczenia. Trzymajcie się, pa. Do zobaczenia, trzymajcie się. Pa.